Wyjątkowo cenię dobre przedstawienie bohatera. Świat, który jest prawdopodobny i pozwala opowiadać historię przemiany głównej postaci. I z tego powodu powstał ten film. Ready Player One zawiódł moje oczekiwania, a były one żadne. Nie czytałem książki i nie zamierzam tego robić, więc nie będę poruszał tego, czy coś jest zgodne, czy nie z książką. Czy tak, a nie inaczej coś powinno wyglądać. Potraktuję ten film jako zamkniętą i niezależną jednostkę. Natomiast jeśli tobie film się podobał, może lepiej tego nie oglądaj. Co więcej, jeśli rozważasz obejrzenie, niestety pojawią się spoilery. Z początku uderzają w oglądającego sugestywne obrazy dystopijnego świata, a zaraz potem tego wirtualnego, dającego niewiarygodne możliwości. W tle przygrywa znana muzyka, w wirtualnym świecie widać znane postacie, w ustach zaczyna się robić słodko od nostalgii. Wcześniej jednak pojawia się bohater główny. Bezpłciowy, szary, sztampowy, z tkliwą historią, którą sam opowiada, jak czerstwy wafel otoczony cukrem fanserwisu. I tak, musi być sierotą. Wspomina o tym dwukrotnie, ale w wydźwięku nie dożyli i drążyć temat. Nie czuć wagi jego straty. Jedyne, co można się dowiedzieć, że ojciec dał mu na imię Wade, by dobrze brzmiał z nazwiskiem Watts, jak Peter Parker czy Bruce Banner. To tyle o rodzicach, bo to nie jest istotne, ale za to mocno pretensjonalne jak cała historia. My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid. My mom too. W porządku? Początki nie zawsze są interesujące. Powinno zacząć się rozkręcać. Cynk w tym, że aktor nie daje rady. I tu mam wiele pytań, bo nie ma on opinii jakiegoś szczególnie złego aktora. Chociaż kto oglądał Voyagers, to pewnie dostrzegł, że tam wykorzystano lepiej jego predyspozycje. Czyli dosyć oszczędną mimikę i niezgrabnie okazywane emocje. A zakres ten zawiera się w otwartych ustach, marszczeniu czoła i dyszeniu z szeroko otwartymi nozdrzami, co chyba miało oznaczać silne odczuwanie emocji. Mimo wszystko, po uważniejszym obejrzeniu na świeżo filmu stwierdzam, że aktor raczej umie, ale nie pasuje ani do roli, ani nie został dobrze poprowadzony, a i materiału źródłowego mogło nie starczyć, więc może go jednak warto rozgrzeszyć. Stawiam tezę, że cały film jest pretekstem do upchnięcia jak największej ilości znanych postaci, obiektów, katalizatorów nostalgii. Świat realny, który mógłby przypominać w obrazku ugrzeczniony, piętrowy Dystrykt 9 w amerykańskim stylu, po bliższym zapoznaniu ujawnia się jako niespójny i naiwny. Piętrowe osiedle przyczep z niepraktycznym sposobem wchodzenia i schodzenia. Świat wirtualny jest tylko pretekstem, by nawalać widza kolejnymi elementami popkultury. Któryś w końcu musi zadziałać, któryś wzbudzi jakieś pozytywne reakcje, prawda? I tak, wzbudzają, mogą nawet przesłonić niejakość samego filmu, a film bierze za zakładnika naszą nostalgię i grozi, że jeśli nie dostanie od nas pozytywnych emocji, to pewnie nie jesteśmy prawdziwym fanem. Problemem nie są te wszystkie nawiązania, ale to, że nie odgrywają żadnej roli. To nie Ralph Demolka, gdzie postacie wchodzą w interakcję ze sobą i na tym polega świat, na to kim są lub byli w swoich grach. To nie Pixele, gdzie growe postacie niszczą ziemię i to samo w sobie brzmi absurdalnie. Bo jeśli traktujemy grę zwaną Oasis jako rzeczywistą grę, są to postacie innych graczy, którzy wybulili kasę na płatne skórki, by wyglądać jak Sonic czy Hello Kitty.
a potem kupili model DeLoreana, by się lansować. Tak to wygląda. To nie są te postacie, to tylko ich wygląd. Zresztą w pierwszej scenie, gdy poznajemy obiekt westchnień głównego bohatera, komentuje on skin na licencji do motocyklu, którego używa Artemis. Podsadza się widzowi pod nos te obrazy i film pyta: hej, widzisz? Fajnie, nie? Znasz to przecież. A jak nie znasz, to popatrz na to. Do tej pory, jak w jednym dziele było odniesienie do innego, to było wielkie wow. Jakieś mrugnięcie okiem do widza. Mały smaczek, który można było wyłapać, pewnie trzeba. Tu natomiast z każdej strony jesteśmy ofiarą zmasowanego ataku wszystkim tym, na co akurat była licencja. Byle było jak najwięcej najróżniejszych nawiązań, a coś się spodoba. Player One stawka jest nieodczuwalna, bo gra to gra, tam się nie umiera naprawdę. A straty czasu czy realnie zainwestowanych pieniędzy nie dawały odczuć, że jest to coś ważnego. Sam podział na świat realny i wirtualny spowodował, że oba były słabo zarysowane. Więc dodano realne zagrożenie w postaci korporacji IOI, chociaż wygląda jak LOL, sztampowa i ograna do granic typowa zła korporacja z szaleńcem na czele, który był bardziej wyrazisty niż główny bohater. Ryzyko? Traciło się postać. I to tyle. Jeśli jesteś emocjonalnie zaangażowanym graczem, czy to w grę MMO, czy też RPG, to owszem, przywiązujesz się do postaci. Pozostali gracze też mogą się do niej przywiązać. Ale jak masz sprawić, że widz, który nie zainwestował dziesiątek, setek, może tysięcy godzin w postać, społeczność, kontakty, ma wyczuć wagę tej utraty? Film stara się udowodnić, że to w Oasis ludzie upychali swoje oszczędności, licząc na profit. Ma to sens, jednak myślę, że potencjał został zaprzepaszczony. Oprócz kilku ekspozycji i jebniętego konkubenta ciotki Wade'a, niewyraźnie to wybrzmiało. Chociaż centra lojalności były ciekawym pomysłem. Niestety ogranym slapstickowo. Pracownicy przypominali trochę kidowców z Power Rangers. Typowe mięso armatnie i NPC-ów przeznaczonych do likwidacji. Dopiero w scenach jak Samantha, Artemis, ląduje w kabinie dla pracowników przymusowych, wybrzmiewa to lepiej. Niestety ucieczka stamtąd jest zbyt prosta. W Matrixie można było zginąć, będąc w symulacji. Zagrożenie było realne. Było brudno, brutalnie, bezwzględnie. Walka o życie, jakąkolwiek przyszłość. To było sedno tego, nie bójmy się tego słowa, arcydzieła. Bo pierwsza część Matrixa wpłynęła na popkulturę, kino i świat realny w stopniu, o jakim mało które dzieło mogłoby zamarzyć. Była to gorzka fikcja, w którą chciało się uwierzyć, zawiesić niewiarę i dać pochłonąć się światu. Keanu Reeves nie jest genialnym aktorem. Mówię to mimo szczerej sympatii, bo uwielbiam filmy z nim. Da się lubić, można się z nim utożsamić. Jako człowiek wzbudza pozytywne odruchy. Nie niszczy swoją obecnością tego, w czym gra. Angażuje się. Gdy Keanu się uśmiecha, świat się uśmiecha. Is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. Jest jak Robert Makłowicz-Kina. Ależ on żre koperek. No, to będzie zdrowy piesek, proszę. Hi, 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 hi. Każdy go lubi. I to on wyrusza jako Neo w podróż, której zmienia się nie do poznania, ryzykując wszystko, co tylko można. W Player One towarzyszymy Wade'owi, który jest u siebie. On wie, co robi. Zna smaczki, niuanse. Siedzi w tym. Jest specjalistą od popkultury. On wie.
nie domyśla się, a najsłabiej wypada w zestawieniu z twórcą Oasis, którego historię poznajemy i próbuje się nas przekonać, że jego i bohatera łączy ta sama miłość do popkultury, że wyznają te same wartości, poruszają się na podobnym poziomie zrozumienia, co umożliwia Wade'owi odgadnąć zagadkę. Tyle, że tak nie jest. A przynajmniej na początku jest to nieodczuwalne. A kontrast między naiwnym i prostodusznym twórcą Oasis, Jamesem Hallidayem, a w sumie nieokreślonym Wade'em, którego znamy tylko z narracji z OFU, działa na niekorzyść tego drugiego, a gdy odpala się event, staje w szranki. Kibicuj! Ale czemu? Jeśli jesteś graczem danej gry, znasz jej poziom trudności, zasady, społeczność, jesteś w stanie być świadomym widzem i docenić to, co dzieje się na ekranie. A co ze światem, który nie ma opisanych reguł, zasad, jest ogromnym sandboxem, gdzie mistyczną siłą przyjaźni, czy też wolą scenarzysty, nagle zaczynają się dziać rzeczy. Nie wiesz, czy to, co widzisz, to norma, ewenement, czy pokaz umiejętności. Nie masz punktu odniesienia, nie czujesz wagi. To jak obserwować turniej w grę, o której nie ma się pojęcia. Nie wiesz, kto gra, nie wiesz, jak interpretować wynik, na co patrzeć na ekranie, co jest istotne, a co nie. Sport? Nie znasz zawodników, nie znasz zasad, nie wiesz nic o punktacji, ile trwa mecz, ilu zawodników jest na boisku, a w filmie nie masz prawa tego wiedzieć. Jeśli interesujesz się motoryzacją, to wiesz, że są podziały na różne kategorie, klasy, różne pojazdy. Zasady dotyczą choćby mieszanki gumy w oponach, by zachować jak najbardziej wyrównane warunki rywalizacji. A to, co widzisz w filmie, to kompletny chaos. Ktoś powie, że mają wygrać najlepsi bez podziału na kategorie. W porządku, ale to tylko animowany chaos, gdzie nie ma nawet jak przyłożyć odpowiedniej skali porównawczej, bo jej nie ma. Co więcej, w grach jest grywalność i ogólny odbiór rozgrywki, jeśli jest dobry, sama postać nie musi być idealna. Można zignorować to, kim jest, jakie ma tło fabularne i skupić się na tym, że podoba nam się jej model i sposób rozgrywki. A tu mamy bohatera, którego nie da się lubić oraz grę, której nie rozumiemy i oglądamy czyjś gameplay. I tak, film skutecznie uderza do społeczności graczy, wśród których znajdą się tacy, którzy grając w swoje ulubione MMO marzyli, że znajdą po drugiej stronie ekranu przyjaciół, może prawdziwą miłość, że jak w świecie gry zdominowanym przez mężczyzn napotka się na kobietę, będzie ona dodatkowo atrakcyjna. Tak, Player One robi zasłonę dymną w postaci znamienia wokół oka bohaterki. Na dowód, że ma jakieś braki, niedoskonałości, coś, czego się wstydzi, coś, co bohater w swojej wspaniałości przyjmie i nie będzie miał to dla niego znaczenia. Czy to wybrzmiewa? Ta obawa przed odrzuceniem, bo to przecież nie on ma się o to martwić, ale ona, ta, która ma jakąś widoczną wadę, no nie robi to na nikim wrażenia. Owszem, osoba z takim znamieniem może mieć problemy z odbiorem samej siebie. Ale popatrzmy, to takie straszne? To coś, co ma do nas przemówić? Że tak, mamy wady, niedoskonałości, ale potęga przyjaźni i miłości pozwoli nam z tym wygrać. Taki morał na poziomie bajki dla dzieci. Czy tylko usprawiedliwi niską samoocenę bohaterki i to, że przyklei się do głównego bohatera mimo jego dosyć nudnego przedstawienia. Trudne przejścia zbliżają ludzi, to prawda, ale czy aż tak? Czy nie została zredukowana jako trofeum dla zwycięzcy? Nawet na plakacie Wade unosi pięść w geście zwycięstwa, a dziewczyna wpatruje się w niego jak w obrazek. Wygląda jak chłopięce wyobrażenie sukcesu, gdzie wygrana w grze sprowadzi do niego faktyczne bogactwo, sławę, zapewni przyjaźń i prawdziwą miłość. Inną sprawą jest to, że to Artemis była kimś o wysokim statusie, ze sławą wroga korporacji.
kogoś, kto gromadzi widownię na streamach. I sam Wade o tym mówi, że ją ogląda i korzysta z jej poradników. Na określenie takich fanów jest kilka nazw, ale ponoć nie są zbyt tolerowane na tej platformie. Swoją drogą, najbardziej uczciwe wydają się plakaty z Japonii. Jacyś tam bohaterowie, istny chaos dookoła, czyli dokładnie to, co otrzymujemy podczas seansu. Jeśli już jesteśmy przy plakatach i wcześniej pojawiło się porównanie do Matrixa, to by nie być gołosłownym, amerykański plakacik dosyć mocno sugeruje, że porównanie nie jest na wyrost. Zresztą cała seria plakatów inspirowanych innymi dziełami gra na najniższych instynktach, sugerując więcej niż otrzymujemy. Zachęca tych, którzy skojarzą nawiązanie i skuszą się tym samym, by dać szansę filmowi. I teraz, czy na serio dostajemy chociaż ułamek emocji, które były w tamtych filmach? To, że Spielberg chce, podkreślam, chce, by tak było, nie znaczy, że tak jest. Ale efekt w postaci uderzenia w twarz szmatą nostalgii został wykonany. Marketingowo super. Dobre skojarzenie. Skoro tam to było fajne, to ten film też Ci się spodoba. Natomiast same plakaty to esencja tego, co robi film. Ładuje mało ciekawe postacie w znajome środowisko. Choćby na plakacie z Matrixa. To ten po lewej ma na serio odpowiadać komuś z postaci w filmie? Nie, po prostu trzeba było jakoś kogoś upchnąć. A plakat z Beetlejuice? To kto tu z kim ma romans, a może jest w związku? Koncepcyjny chaos. I ten Wade, co wygląda jakby kark bolał. Byle zgadzała się poza i wygląd, a reszta to nic. Nawiązanie staje się ważniejsze niż cokolwiek innego. A sam plakat ze stalowym gigantem to przejaw lenistwa. Zmienia się ludzik na wielkiej łapie i napis. Odwalone, faktura wystawiona. Pozostając w analogii plakatu, film ten wyobrażam sobie jako pokój fana popkultury. Wyplakatowany od podłogi po sufit bohaterami gier, komiksów, filmów, zespołów. Na półkach są książki, komiksy, steelbooki, figurki, po prostu wszystko. A na środku pokoju, przy komputerze, siedzi jego mieszkaniec. Zupełnie nieciekawy, szary, może trochę odpychający. Włącza swoją ulubioną grę i mamy się tym zachwycić. Mnie to nie zachwyca. Nostalgia w tym filmie została przynętą, błystką na rybę, jaką jest widz. Oglądający ma dostrzec w przynęcie to, co przemówi do jego wspomnień i może złapie się na haczyk uwagi i obejrzy cały film. Inna analogia jest już mniej przyjemna. Twórca to sutener nostalgii, która przybiera taką postać, jaką ma nas zadowolić. Ma to sprawić, że wykrzykując jej imię w momencie uniesienia, zapomnimy, że całość odbywa się w nieciekawym pokoju hotelowym na opluskwionym łóżku. Że jeszcze za to zapłacimy i zdradzamy swoje wspomnienia z nieudolną kopią. I tym akcentem kończę mój subiektywny pogląd na ten film. I wiem, miał być on laurką na temat popkultury, środowiska geeków i wszystkich tych, którzy z rozrzewnieniem wspominają swoją młodość. Powstał film dla młodzieży z nawiązaniami raczej dla osób 30-40-letnich, a sprzedał się dobrze. Mój główny zarzut to narzędziowe użycie nostalgii i nieciekawy bohater. Reszta jakaś tam jest, jakoś się trzyma. Mogło być świetnie, by szło jako tako. I nie, jestem daleko od tego, by powiedzieć, że nie warto. Przez pierwsze 10 minut katuje nas głównie ekspozycja i narracja zofu głównego bohatera i jego skwaszona mina. Potem coś zaczyna się dziać, dopiero od połowy, im więcej pojawia się świata rzeczywistego, film zaczyna skupiać się na jednej rzeczy naraz, staje się zjadliwy. I tak, jest głupiutki, naiwny, powierzchowny. Czy bohater przechodzi przemianę? Stan konta się powiększa. Jego otoczenie zwiększa się o jedną dziewczynę, a zmniejsza o jedną ciotkę. I gacha. Świat udowadnia mu, że jest świetny i nieomylny. Film wali ściemę, że to taki samotny wilk, bezklanowiec.
A dokładnie z tymi samymi osobami trzyma na początku i na koniec. I jak współpracowali, tak współpracują. A że wymyślają jakąś nazwę dla swojego klanu na koniec, to bullshit, a nie istotna zmiana. Tyle, że poznają się w rzeczywistości. A co z tym, że mniej czasu zaczyna spędzać w Oasis i na koniec wali morałami o potrzebie życia w rzeczywistości? Jest taką hipokryzją. Właśnie stał się jednym z najbogatszych ludzi w świecie. On już nie musi pędzić za ułudą lepszego życia. Szkoda, że został przemilczany fakt, że wszyscy stracili wszystko w ostatecznej walce. Czyli podczas akcji to było istotne, ale rozumiem, że to już nie jest ważne, bo bohater jest bohaterem i w grze, i w rzeczywistości, więc jebać biedę. Jak dobrze, że nie powstała druga część. Cześć. Jeśli udało Ci się dotrwać do końca, zostaw komentarz. Jeśli Ci się podobało, polub ten film. Dzięki za Twój czas.